Cześć i czołem kluski z rosołem. Witajcie w Portugalii. Moich stałych fanów. Napiszcie, czy mnie widać i słychać. Nadajemy z domku. Włączyłem Webasto, już się grzeje. Halo, halo. Pozdrawiam serdecznie, jest ok. Witam Panie Bogusławie. Pozdrawiam. Byliśmy dzisiaj na markecie w Relwie. Miał być ostatnio, a znowu zrobili dzisiaj. Pogoda taka 12 stopni, trochę deszczyku, ale ludzi było dużo. Halosien Bruder, cześć siostra, pozdrawiam Neszko i cały Dasseldorf. Marcin Seta, pozdrawiam z Holandii, pozdrawiam. Pracowałem kiedyś w Holandii, miło wspominam. Mam dużo znajomych w Holandii, kuzynkę Daria, pozdrawiam. Błażej. Mieszkają gdzieś koło Medemblik. Alex Gudyka, pozdrowienia z Isle of Wight. Pozdrawiam Isle of Wight. Na Isle of Wight też mieszkałem przez kupę lat. Kupę lat. Pozdrowienia Toruń. Cześć Kamil, pozdrawiamy. Cześć tata. Pozdrawiamy. Jak widzicie, w domku się dzieje. Atakujemy ostro. Zabrakło mi tutaj zaprawy. I to jest ostatnia ściana. Tu to coś zaczęte tam przy... O, i światła kupiłem. Zobaczcie, kupiłem światło na koniec pracy. Te to dają. Kupiłem też multitool taką wycinareczkę, bo będę tam wycinał, gdzie komin będzie wchodził. Pozdrowienia z Wielkopolski, pozdrawiam. Malaga, Wielkopolska, cały świat tu jest, widzę. Warszawa, cześć. Cześć Iza i Wiesław, cześć, pozdrawiam was. I do zobaczenia wkrótce, bo chyba niedługo przyjeżdżacie też chyba do Portugalii. Także teraz zajmę się tą ścianą, bo kupiłem już resztę, byłem w Castello, kupiłem farbę, kupiłem 12 worków. To jest więcej niż potrzeba tutaj, ale kupiłem na zapas, bo jeszcze tam muszę te bloczki domurować. Z tamtej strony już domurowałem, już położyłem pierwszą warstwę gładzi. Także myślę, że wygląda to całkiem fajnie. Do zobaczenia za 2 tygodnie, tak, do zobaczenia. Myślę, że wygląda to całkiem fajnie. Pierwsze szlifowanko, dopełnienie. Mówię, ja nie staram się zrobić tego idealnie, żeby ta gładź była, wiecie, równiutko. Będzie jak będzie, wyszlifowane, nie będzie tych po prostu takich ale pierwsze szlifowanko, poprawienie, farba i tam już będziemy wstawiali kominek. A tutaj widzicie, tam muszę kontynuować z gładzią. A tutaj w poniedziałek, czyli jutro, będę kontynuował z resztą tynkowania tej ściany. To jest ostatnia ściana. Cześć Lublin, pozdrawiam. Od góry jak zwykle zacznę, w dół. Tu już trochę zacząłem, ale okno tu już jest obrobione naokoło. Jak będziesz miał czas, to napisz do mnie, proszę. Próbowałem na WhatsApp, ale chyba zmieniłeś numer. Ale WhatsApp, powiem Ci, że ten WhatsApp dalej powinien działać, bo jakby ja na WhatsAppie zmieniłem numer, ale dalej on działa jako WhatsApp. Nie wiem, jak ja tam na WhatsAppie miałem, czy miałem Kamil Marcin, czy to było na Messengerze Kamil Marcin. Wyjdą najwyżej takie Alestiuki. Alex. Także tu będę kontynuował w poniedziałek z tą ścianą. Myślę, że w ciągu, no bo zajmuje mi już, doszłem do wprawy, zajmuje mi zrobienie ściany 2 dni. Także 2 dni, myślę, że w tym tygodniu będą gładzie i ściana położone. Prawdopodobnie Gosia ja będę tu kończył może tą ścianę, a Gosia będzie kontynuowała na przykład już ze szlifowaniem i zaprawkami tam na tamtej, gdzie kominek być. Jak trawa?
Trawa już pięknie kiełkuje, pięknie widać z daleka, fajnie taki zielony dywan. Także wygląda to coraz lepiej. I myślę, że na święta będzie zielono. Bo to praktycznie zmienia się z dnia na dzień teraz już. Te trawa coraz bardziej, jak się idzie tam polem, to już widać konieczynki wychodzą, trawki wychodzą i z daleka już widać taką zieloną poświatę fajną, taką mgiełkę. Stiuki to taka nierówna ściana celowa. Tak, dokładnie, to będzie taka nierówna celowa ściana. Taka jakby stary cottage w Anglii, tak zwany cottage, bo oni nazywają te domki stare cottage. Taki, jak pójdziecie do starego cottage'u w Anglii, to są takie nierówne ściany, wiecie, jeszcze słoma, jeszcze coś. I tu też jest taki vibe. Tam będą kamienie, później kamienie też poprzyklejamy za kominkiem. Zaprosili nas Anglicy na urodziny ostatnio, Leo, pozdrawiam, pewnie tego nie ogląda, ale jej mąż jest Holendrem i właśnie zrobił taką stary ten i on tam każdy kamyczek, wiecie, wyszlifował, polakierował, po tego fajnie. Ja nie mam takiej zajawki, nie mam takiej tego, żeby mi się chciało każdy kamień tu przez, wiecie, pół roku męczyć. Jakby ktoś o ścianę pytał, to tak miało być i kropka. Dokładnie. Dokładnie. Słuchajcie, ja tam, wiecie, ja nie jestem raczej taką osobą, która przejmuje się komentarzami i coś, ale wiadomo, że się czyta te komentarze, coś tam i ostatnio gdzieś tam taki gościu, wiecie, ja rozumiem, on mówi, że to jest krytyka, no ale co innego jest krytyka powiedzieć, słuchaj, ja bym to zrobił tak, albo zrób to tak, ja przyjmuję do wiadomości, niektóre rzeczy wiadomo są z opóźnieniem, przyjmuję do wiadomości, staram się jakieś wnioski wyciągać, ale jak gościu mnie na czacie jedzie, że jesteś nieudacznik, że to źle, że tamto źle i on mówi, że to jest krytyka pozytywna, no to troszkę mi się chyba, wiecie, ja nie wchodzę do nikogo na YouTube, wyobrażacie sobie, ja zawsze patrzę po sobie. Nie wchodzę do nikogo na YouTube, jeżeli mi się nie podoba jego kanał, to po prostu z niego wychodzę. Jest tych kanałów tysiące, podróżniczych, niepodróżniczych, innych. Idę sobie na inny kanał, oglądam sobie inny kanał i tyle. Nie obrażam kogoś, bo mi się coś nie podoba. No to jest troszkę bez sensu. Nie wiem, napiszcie, czy też tak uważacie, czy uważacie, że obrażanie kogoś, bo coś wam się nie podoba, to jest normalne. Wyjdę na zewnątrz, pokażę wam, czy widać tą trawkę. Może chwilowo zerwać połączenie, bo tak muszę, mamy w karawanie mamy Wi-Fi, a tutaj tak czasami potrafi się zerwać ten zasięg. Zobaczcie, tu jeszcze jasno, pochmurnie dzisiaj, ale jeszcze jasno. Nie wiem, czy to będzie widać na telefonie, czy z daleka widzicie taką, zobaczcie, że się zazielenia. Nie wiem, czy to widać. Napiszcie, czy widzicie, ale tak jak patrzycie, to widać z daleka już taką zieloną poświatkę. Wydaje mi się, że w ciągu najbliższych tygodni powinno być tu już zielono. Ale ładnie drzewka wyglądają, wszystko wygląda fajnie. Nie, no widocznie, no ja uważam, że gościu jakiś sfrustrowany, jakieś problemy ma, bo nie wiem o co mu. Delikatnie widać, tak. No widać, już przebija się i tak jak chodzicie, to już widać te konieczynki i pojedyncze trawki już wychodzą. Myślę, że do świąt powinno być zielono. Mam nadzieję, że będzie zielono. I gdzieś tu do sąsiada pójdę z piłą motorową i wytnę mu wielką choinkę. Nie no, żartuję.
ale gdzieś taką dużą choinkę skołujemy z lasu. No tak, dokładnie. Ja wiem, te kamienie, zobaczcie, ja wam chcę pokazać, bo na przykład tu, ja się zgodzę, ten kamień fajny, duży granit, ale na przykład tu, zobaczcie, to jest glina i kamienie. To bym musiał wszystko punktować, wszystko wydobywać tą glinę pomiędzy kamieniami, wszystko robić, lakierować. Mi się po prostu nie chce, no. Wynika to po prostu z mojego niechciejstwa. Zobaczcie, tu jest sama glina i takie kamyczki. To nie jest takie... Ja nie mam takiego chyba we mnie, żeby tam dłubać, wiecie, te kamyczki, czyścić. Fajnie by to naprawdę wyglądało, tak? Ale ja na przykład wolę to wytynkować. Mój cel jest wytynkowanie i znaleźliśmy fajne miejsce, gdzie naprawdę można takie ucięte na płasko kamienie kupić za bardzo tanie pieniądze w Castelo Branco i jakby te kamienie wkleję, że będzie ten sam efekt kamienia i będzie to super wyglądało. Tam za kominkiem to zrobimy. Nie na pewno od razu, bo mamy jakby inne cele, plany i budżet, ale jest ogólnie taki plan, żeby te kamienie później tam wkleić. Na razie się spieszę, żeby do świąt ten kominek był zainstalowany, a żeby zainstalować ten kominek, muszę po prostu zrobić te gładzie, wyszlifować, żeby to się później nie kurzyło i wyciąć w dachu, wszystko to dobrze zrobi. Wiecie, no ja ostatnio, nie wiem czy oglądaliście ten odcinek, ale naprawdę tak sobie wyszłem, stanęłem i zdałem sobie sprawę, że my tak naprawdę zaczęliśmy na koniec marca, gdzieś koło początek kwietnia to robić tutaj. Także my naprawdę mamy taki polski charakter, że uważamy, że niedużo zrobiliśmy, ale uważam, że od kwietnia bardzo dużo zrobiliśmy. Głównie z ziemią, bo ziemia była naprawdę w złym stanie, przerośnięta krzakami, to wszystko, wyrównanie, zrobienie. Wiecie, ja nie robię tego pracownikami, wszystko robię sam z Gosią. Nie wynajmujemy żadnych pracowników, żadnych firm. Naprawdę jest to ogrom pracy. Myślę, że zrobiliśmy w niecały rok naprawdę ogrom pracy. A jeżeli będziesz szlifował ręcznie, czy wypożyczysz sobie żyrafę do szlifowania? Żyrafy nie, mam taką szlifiereczkę. Na tyle co ja mam, to kupiłem taką szlifiereczkę i po prostu będę szlifierką to małą szlifował. Kupiłem multitool z takimi nożykami, żeby wyciąć tam na rurę do komina w dachówce i w tym. Taki oto multitool jakiejś niemieckiej firmy. Taki tani, on kosztował, nie wiem, z 30 euro. Na kablu, nie na baterię. A szlifiereczka też tej samej firmy, bo one są tanie i dobre. Niemiecka firma jakaś. Taka szlifiereczka po prostu nic nadzwyczajnego. A słuchajcie, szukałem chusteczek, bo wiecie, takich jak malujecie czy coś robicie i zagruntuj ściany, mocny grunt na pewno pomoże przed tynkowaniem. Tak, gruntowałem, to wszystko jest gruntowane. Mam spryskiwacz, za każdym razem jak ten, to gruntuję nawet 2-3 razy. Także wszystko tu jest zagruntowane. Zobaczcie, to naprawdę, ja tego nigdy nie robiłem, ale to jest... Tu młotkiem możecie w to uderzać, tu nic nie odpadnie, nie ten. I tu są naprawdę dziury głębokie. Ta pierwsza warstwa jest naprawdę taka... I to jest solidne, nic tu się nie kruszy, nic tu się nie sypie, to jest solidny tynk. Nic tu nie odpadnie, nie ma obawy. Ktokolwiek się obawia, nie ma obawy. Słuchajcie, co chciałem powiedzieć, byłem w sklepie i szukałem takich chusteczek, jak można kupić gdzieś w Anglii, w Polsce, że masz pudełko i wyciągasz chusteczki, a tutaj szukałem, nie mogłem znaleźć, w końcu się spytałem sprzedawcy i on mi pokazuje coś takiego. Zobaczcie, puszka jak do farby,
A tu w środku są podobno chusteczki. Także bardzo się zdziwiłem. To jest normalnie puszka metalowa jako farba, a w środku są chusteczki do czyszczenia rąk po farbie. Takie coś. Także kupiłem ten multitool, żeby wycinać. To on się do wszystkiego przydaje. I taki zestaw nożyków. Kupiłem tą szlifiereczkę. Kupiłem też te światła. Te światła naprawdę robią robotę. W poniedziałek będę tu musiał kibelek wyciągnąć, bo tutaj też trzeba będzie naokoło zatynkować. Także kibelek będzie wylatywał. Wszystko muszę tu okleić. Tak jak tu widzicie, oklejam okna. I powoli. Tu już pogipsowane, tylko tam jeszcze wzdłuż okien. Ale naprawdę będzie moim zdaniem to fajnie. Tu się jakieś półeczki porobi, taki blacik półeczki w środku. Można użyć do gruntu opryskiwacza. Poczekaj, żeby cię nie tego, już ci pokazuję. Poczekaj. Taki tu bałagan, gdzie jest mój spryskiwacz. O, proszę. Co powiesz na to? To właśnie ja używam do spryskiwania. Także jest spryskiwacz, bardzo fajnie działa. O, jeszcze przygniotłem workami wężyk. Jest spryskiwacz. Jak jest taki pochmurny dzień, jeden za drugim, to prądu wam nie brakuje? Nie. Na nas dwóch nie. Jest tego prądu tyle, że ta bateria... Słuchaj, ta bateria, którą mamy, te 5 kW, prawdopodobnie na to, co my tu mamy, ten prąd. Nie ma jeszcze rynien. Piorunochron jest tylko przy solarach, tutaj nie ma. Dzisiaj jest 12 stopni. Było 15, tak w ciągu dnia było 15-12 stopni, teraz jest. Na to, co my tu zużywamy prądu, a widzicie, lodówka, światła, wszystko, komputer, wszystko chodzi, to nawet w pochmurny dzień, jak ja wchodzę w moją aplikację, to na przykład ja mam poboru przykładowo 100 W, a w pochmurny dzień nie ma słońca i pokazuje, że 300 W mi ładuje. Także to jest takie, wiecie, bardzo dziwne. Niby jest pochmurnie, ale gdzieś tam słońce się przebija. Zobaczcie, gdzieś to słońce się przebija. No teraz już zbliża się wieczór, ale generalnie tu się słońce przebija i coś tam ładuje. My jedyny problem, jaki mieliśmy, to że na przykład tak jak mieliśmy dużo ludzi kamperami i każdy się kąpie w nocy i jakby cały czas ten boiler, teraz ja już ten boiler wyłączam, on tylko się nagrzewa w dzień, od 10 jest włączony ten boiler i wyłącza się na przykład automatycznie, mam ustawiony zegar i on się wyłącza o godzinie przykładowo 6 wieczorem, tak. I przez noc go wyłączam, że się nie włącza i nie grzeje, bo on wtedy potrafił, bo boiler ma 1,5 kW. Czyli potrafił, jak w nocy sobie grzał bez słońca, no to potrafił wypykać tą baterię. Zwłaszcza, że ludzie się kąpali w nocy i on cały czas jakby ten boiler się zaczynał grzać. Witaj Kamil, załóż rynne, szkoda deszczówki. No deszczu jest tyle, studnie są prawie już pełne, także ta deszczówka się tam nie tego, no robię co mogę. Na razie tynkuję tu tego, rynne też są na liście, dużo rzeczy jest na liście, ale no nie mogę wszystkiego naraz zrobić. Nie mam po prostu 10 rąk. Ja naprawdę staram się, mam ciśnienie, mam stres. Przyjeżdża siostra, przyjeżdżają dzieci na święta i chcę zrobić tutaj te ściany,
potynkować, pomalować, poszlifować. Wiecie, mam trochę spięcie, kominek zainstalować, także to nie jest tak, że tu jeszcze trzeba, wiecie, czasami jechać do tego Castello, zakupy. Także to nie jest tak niby tyle czasu, a naprawdę leci ten czas. Jak się cały czas tu pracuje, robi, to ten czas frunie. Tak, są priorytety i priorytety, dokładnie. No na razie priorytetem jest tutaj skończyć te ściany, potynkować, poszpachlować, pomalować, wstawić kominek. To jest mój priorytet. Chociaż ogrzewanie jest. Tylko po prostu chcemy posprzątać ten cały bałagan tutaj. Chcemy ustawić kominek, posprzątać bałagan, poukładać stoły, coś, żeby to na święta jakoś miało ręce i nogi. Ale wszystko się da. Jeszcze zostały, cześć Sławek, zostały jeszcze 3 tygodnie chyba do świąt, jeżeli się nie mylę, 3-4 tygodnie, także damy radę. Myślę, że w tym tygodniu, ten tydzień skończę ściany, wszystko, następny tydzień jakieś dokończenia, sprzątania, coś tam. Także myślę, że w ciągu 2 tygodni, 3 maksymalnie, coś tam, poprawki, może jeszcze, tak, ocieplenie jeszcze włożę w sufit. Mam podobnie dzień za krótki. No tak, fajnie się robi dla siebie, ale naprawdę mamy tu ręce pełne roboty. To nie jest tak, że my sobie siedzimy, leżymy, aż większość ludzi, którzy tu przyjeżdżają do nas, jak im mówimy, kiedy my to kupiliśmy, kiedy zaczęliśmy robić, to są w szoku. To nie mogą uwierzyć, że my to wszystko tutaj zrobiliśmy w tym czasie. Gdzie znamy naprawdę tutaj bardzo dużo ludzi, którzy kupili farmy i mają je 10 lat i byście się zdziwili przez 10 lat, jak mało zrobili. Czy w planach masz werandę, czy możesz ją budować? Tak, z tyłu będzie zadaszenie. My to na planach architekta daliśmy, bo teraz ostatnio był architekt i wszystko daliśmy, co chcemy tutaj zrobić, daliśmy na plany architekta i właśnie muszę w poniedziałek do niego zadzwonić, jak to wygląda, bo te plany właśnie on będzie robił i będą przedstawione do kansilu na zatwierdzenie. Czyli my już wszystko, co tam wymyśliliśmy, przykładowo tą werandę z tyłu, ten taki patio, ten pomost koło tego, ten grill, ten pomost koło basenu, wszystko to włożyliśmy na plany i wszystko to będzie zatwierdzone. Także do niczego nie będą mogli się przyczepić. Parę dni temu znowu przyjechał pan od dróg, bo byli tu już raz od tych dróg, przyczepić się do licencji na żywopłot i teraz znowu byli, mierzyli bramę, jak ta brama wygląda, bo tą bramę też będziemy z czasem chcieli powiększyć, bo jeżeli będziemy chcieli tutaj grilla, no to chcemy, żeby był łatwy wjazd, wyjazd, żeby nie było jakiegoś zagrożenia, czyli tą bramę na pewno też będziemy chcieli zrobić jeszcze większą, ten wjazd. Ale to jest wasze życie, sobie robicie jak chcecie, odpoczywacie kiedy chcecie i tyle. Dokładnie, tak. Nie ma spięcia, nie ma stresu, nie ma niczego. Jest naprawdę, myślę, że już na ten sezon, czyli praktycznie po roku, będzie to wyglądało super, a już za rok, czyli za praktycznie 2 lata, no to będzie to już bajka. Pozdrawiam Zdenek, dziękuję. Myślę, że naprawdę jak trawka urośnie, żywopłot urośnie, za rok to tu będzie już raj. I bardzo fajnie, bo byliśmy, tam będzie odcinek w ogóle ze zrywania oliwek, bo zrywaliśmy oliwki. Spytaliśmy się na szkole portugalskiego. Tak, trawka wschodzi, pokazywałem już widać zieloną poświatę. Na lekcji portugalskiego znamy tam trochę Anglików, którzy już tu mieszkają trochę
i spytaliśmy się Martina i Ann, czy sprzedadzą nam oliwę jakąś. I oni powiedzieli, że oni nam mogą dać tą oliwę po prostu, żebyśmy przyjechali i im pomogli jeden dzień, bo zostało im tam trochę drzewek. I pojechaliśmy, pomagaliśmy im zrywać oliwki, także jest odcinek z tych oliwek. Zebraliśmy tam ponad 100 kilo. I tu jest coś takiego, że przykładowo tu w Relwie, gdzie ten rynek jest koło nas, jest prasa zimna i żeby u nich wycisnąć oliwki, trzeba mieć 500 kg. Na przykład w innych tam gdzieś dalej trzeba mieć 700 kg. I często ludzie się z różnych farm zrzucają. Oni podobno z tego, co mają 60 drzewek oliwek i wychodzi gdzieś im 60 litrów oliwy. Także trochę oliwy dostaniemy od nich. Z bańkę pewnie sobie dokupimy. No, Scooby się dodrapuje do drzwi. Już ściągnęliśmy mu satelitę. No chodź, chodź. Już zadowolony chodzi, zobaczcie. Satelita ściągnięta. Tak, satelita ściągnięta. Powiedz cześć tutaj. Moje małe manki niegrzeczne. Powiedz cześć. O, już gryzie, i już gryzie. O, pogłaśkaj. Satelita ściągnięta i Scooby jest zadowolony. Przyjechał do nas teraz jakiś Francuz z kamperem i z psami. Scooby się tam z nimi trochę bawił. Bo Scooby się bawi z każdym psem i z kotami też się bawi. A ja nie dokończyłem o tych oliwkach, bo ta prasa, powiedzmy te 500 kilo nie wychodzi dużo, bo oni tu płacą, chyba on mi mówił 20 parę euro za wyciśnięcie tego, nie? Tylko wyobraźcie sobie, jakby chcieli wziąć kogoś do pomocy, na przykład i zapłacić dniówkę, powiedzmy 50 euro, tak? To z 2 osoby macie 100 euro, no nie opłaca się, jest bardzo... Nie ma jakby zarobku na małej ilości dla siebie te oliwki ok, żeby mieć swoją oliwę, ale żeby zarobić na tym nie za bardzo. Jakieś tam prywatne, wiem, że niektórzy tu robią takie, że wiecie, kasują za tą oliwę więcej, gdzieś sprzedają ją w Anglii jako naturalną za powiedzmy 65 euro za 5 litrów. Wiecie, to może da się zarobić, ale nie są to jakieś naprawdę kokosy. I też oni tu nie płacą, bo chyba mi mówił, że za kilogram 80 eurocentów, także to nie jest chyba... Scooby, przestań. To nie jest jakiś kosmos na tej oliwce. Jak tu widać zawsze Portugalczycy też, oni tylko rodzinnie zbierają tą oliwę. Scooby, stop. Siadaj. No co to ma znaczyć? Co to ma znaczyć? Kto jest niegrzeczny? Zobacz, tu cię wszyscy obserwują. No idź już sobie, idź. No, Scooby. Zmykaj, Scooby. Nie? Idziesz? To idź. Satelity już nie ma na głowie, tak. Satelita ściągnięta. W końcu chodzi, biega zadowolony. Piszcie jeszcze, czy macie jakieś pytania do mnie. Także następny odcinek teraz w sobotę będzie ze zbierania tych oliwek. Była zabawa, do czego też dążyłem, że dzięki nim też Martinowi i Jan poznaliśmy też dużą grupę tutaj właśnie ludzi, którzy już tutaj są wiele lat. Z Holandii, z Anglii, z Niemiec. I właśnie oni też mówili, że brakuje im tutaj takiego miejsca, które my chcemy otworzyć, takiego baru, pubu, wiecie, taki bar, bo my chcemy taki bar w tym namiocie zrobić,
muzykę na żywo, taki grill, żeby się spotykać właśnie jako obcokrajowcy. Mówili, że kiedyś w Monsanto podobno ktoś miał, ale zamknęli to i że było bardzo fajnie. Jak się sprawuje Webasto? Super, naprawdę. Teraz chodzi. No wiadomo, ja nie mam przedłużonych tu tych rur jeszcze, bo te rury będą przedłużone tutaj do łazienki, do kuchni. Na razie tylko tu jest, za kibelkiem. Ale dosłownie to jest w ciągu 10 minut tu już jest ciepło. Także polecam, polecam każdemu gdzieś na działkę czy coś. Super sprawa. I tak jak powiedział pan Ryszard, żeby ten wciąg zimnego powietrza dać też do domku, bo wtedy on ma czujnik temperatury w tym wciągu powietrza i on wykrywa temperaturę z pomieszczenia. I po prostu jest ta cyrkulacja, że wwiewa ciepłe powietrze i wyciąga zimne powietrze. I gdy się ogrzeje, on się po prostu automatycznie wyłącza. My to już sprawdziliśmy, my już byliśmy na rozmowie z Kansilem i jakby tu nie ma problemu. To już wszystko jest w ruchu, to już wszystko jest przez architekta rysowane, zatwierdzane, także z prawnikiem też obgadane. Także to wszystko, na to są jakby wstępne zgody, tylko po prostu musimy dać, musi skończyć jakby projekt architekt, dać go do Kansilu, Kansil musi pieczątkę, zatwierdzenie i akurat ta strona budowlana już jest wszystko zatwierdzona, a wiadomo, no będą później pozwolenia, BHP, sanepidy, no to już jest to będę się martwił, jak to wejdzie, bo wiadomo, że tutaj też trzeba to wszystko przeskoczyć. Ile jest wody w studni? No ponad połowa, większa połowa. Myślę, że w ciągu następnego miesiąca studnie będą już pełne. My tutaj też za poradą właśnie prawnika było, bo jakby my byśmy tych pozwoleń tutaj na bar nie dostali, gdyby to było dalej rustical, dlatego my najpierw wystąpiliśmy o Urban, które już pozwolenie dostaliśmy i wtedy jak Urban mamy, wystąpiliśmy dopiero o pozwolenie, żeby te bar, to wszystko, bo tak jak pani prawnik powiedziała, że bez tego pozwolenia na mieszkanie raczej byłoby ciężko z pozwoleniem żeby otworzyć tu bar, ale tak jak nam w Kansilu powiedzieli, pomimo że ten akurat urząd miasta, którego my należymy, Monsanto, jest jednym z najbardziej ciężkich urzędów miasta tutaj w okolicy. Miłego wieczoru, dobrego tygodnia, tak nawzajem. Kiedy będzie na odcinku ta osoba, z którą czyściłeś studnię? Lee już go dawno nie ma. On zaraz po tym, jak wyczyścili i pomogli nam studnię, oni ruszyli w dalszą podróż, bo oni jakby szukają swojego miejsca. Mamy z nimi kontakt, bo im tu kot zaginął i raczej już się nie znajdzie. Raczej lisy go zjadły u sąsiada w lesie. I czasami piszemy do siebie, także oni dalej gdzieś tam podróżują po Portugalii, szukają swojego miejsca z farmy na farmę, gdzieś tam Lee pomaga i szukają swojej farmy. Z tego co wiem, jeszcze nie znaleźli to, czego szukają. No wiadomo, może wynika to, nie dopytywałem się, czy to wynika z funduszy, czy z czego to wynika, ale Lee już jest w dalszej podróży. W stawku woda się zbiera? Tak, stawek też jest wypełniony. Pozdrowienia, mało łapek dla gości Kamila. Dziękuję, dziękuję. Także zapotrzebowanie na ten wiecie, bar, ten namiot, na tego grilla tutaj jest na pewno. Tutaj bardzo duża jest grupa obcokrajowców, którzy właśnie chcą takiego miejsca spotkań właśnie dla obcokrajowców. Dlaczego nie było odcinka z podróżowaniem?
Dlatego, że to była wizyta przyjacielska i ani my, ani oni nie chcieliśmy narzucać się z kamerą. Wiecie, był jakiś tam, powiedzmy, na Instagramie story, coś, wrzutka, ale jakby nie było filmu z podróżowaniem, ponieważ my nie chcieliśmy być nachalni, wiesz, chcieliśmy się poznać, a nie od razu z kamerą. Może przyjdzie jeszcze na to czas, no na pewno się jeszcze spotkamy i wtedy przyjdzie czas na nagranie jakiegoś razem odcinka. Hej Kamil, czy poznałeś Christine's Girl Meets Farm? Jak tak, to pozdrów ją, bardzo miła kobieta. Nie wiem, muszę zobaczyć jej kanał, to może będę widział. Girl Meets Farm. A ona gdzieś tutaj w okolicy, tak? Na pewno sobie sprawdzę zaraz na YouTubie i zobaczę. No bo bardzo dużo tutaj ludzi, na przykład dzisiaj bardzo dużo ludzi się poznaje, którzy mają tu farmy naokoło. Nawet człowiek nie wie, ile tu jest tych farm. Anglików, Holendrów, Niemców, Szwajcarów, no z całego świata, z Izraela też dużo tutaj jest ludzi, którzy jakby nie do końca zgadzają się z tym, co się tam dzieje i też sobie tutaj farmy kupują. Z południowej Afryki też dużo jest ludzi. Także Portugalia jest jakby bardzo ciekawym kierunkiem dla wszystkich i dużo też osób z Polski ostatnio tutaj wybiera Portugalię jako kraj przeznaczenia. Bardzo dużo naszych znajomych kupuje tu farmy właśnie, bo naprawdę można za bardzo tanie pieniądze znaleźć farmy. I ja tak mówię o tym i mówię, ale ja też chcę się za to wziąć i chcę wejść w współpracę z którąś agencją, która będzie chciała i zacząć na moim kanale pokazywać właśnie farmy na sprzedaż. Te tańsze, te droższe, takie powiedzmy za 3000, 5000 euro. Maksymalnie podejrzewam do 100 000, 150 000. Ile kosztuje taka farma? No widzisz, pytasz się, ile kosztuje taka farma. Tak jak mówię, w zależności co ty chcesz na tej farmie. Jeżeli totalna ruina rustikal, no to da się już nawet za 5000. Znajomi Holendrzy kupili za 5000 3 hektary, tylko że to jest totalnie rustikal z ruiną. I to zależy, jakie pozwolenia macie, jakie zgody na tym. Bo taki zwykły rustikal, to znaczy, że nie macie zgody na wybudowanie tam niczego, to kupicie za 3-5 tysięcy już, tak? I tam sobie drewnianą chatkę postawicie coś. Ale jeżeli to już ma być z pozwoleniem na przykładowo, że jest tam budynek, który jest przykładowo 100 metrów, no to już mówimy bliżej 30 tysięcy, tak? 30-40 tysięcy. Mówię, no to jest już kwestia jakby interpretacji, ile jest wody, ile jest studni, ile jest tego, jak wam się podoba, jak miejscówka, okolica i od 30 tysięcy, 40, 50, 60 tysięcy do 100, a już mówimy, jeżeli chcecie willa gotowa, no to 150, 200 tysięcy, 250 tysięcy, tak? To już mówimy gotowy dom, basen, coś, tak? No to już 150, 200, 250, tak? Ale jeżeli jest to wiadomo bardziej taki wasz projekt, który chcecie wy włożyć pracę i pieniądze tak jak my, no to 30, 40, 50 tysięcy da się spokojnie. A mówię, taki zupełnie działka letnia, żeby tylko sobie tam spędzać czas, totalny rustykal, to 3000, 5000 nawet. Przewaga PT to 12 stopni dziś i słońce u nas plus 3, zimny wiatr i ciemno. Tak, no my już tu byliśmy w tym okresie, co jest teraz i jakby najzimniejszy okres to był gdzieś grudzień, styczeń, gdzie było czasami 7-4 stopnie, ale tak samo było 7-4 stopni, a potrafił wlecieć tydzień 20 stopni i zdarzył się tam kawałek czasu, że było -1 w nocy.
A tu już kawałek od nas, bo to jest godzina, 1,5 godziny, Sierra de Estrella, ten pas górski, który tam w którymś odcinku przejeżdżałem, wam pokazywałem, ten najwyższy szczyt. Tam już jest śnieg, zamiecie i zimno, także niesamowite, że godzina stąd już jest śnieg. I ostatnio tam pozamykali drogi, bo tak wiało i śnieg sypał, że przyjechali tu do nas Holendrzy, to mówili, że mu utknęli, bo chciało im samochód przewrócić, bo był tak silny wiatr boczny, że musieli stanąć. W Toruniu melduje 0 stopni. O, jeszcze zimniej. Tak, mama mówiła, że właśnie z tatą, że śnieg właśnie u nich padał tam w Pomorskim i teraz stopnieje. No w tym roku niestety nie wybieramy się do Polski. W następnym zobaczymy. Nie będę mówił, bo nie wiem, co będzie za rok. To już daleko jeszcze. Któż to wie, może za rok się wybierzemy do Polski. Może nawet jakieś spotkanie ludzi mieszkających w Polsce zorganizuję. Słuchajcie, będę kończył, także dziękuję za następne miłe spotkanie, za miłe słowa, miłe komentarze i dziękuję wszystkim i życzę wam wszystkim miłego tygodnia i miłej pracy albo odpoczynku tym, którzy odpoczywają. Tak, Düsseldorf też totalnie pokręcony. 2 dni temu 1,2 stopni, dziś 14. No, takie wahania. Do zobaczenia, trzymajcie się i na razie. Pozdrawiam was i dziękuję.